Cześć, witam w 6. odcinku. Przepraszam za moją małą aktywność ostatnimi czasami, ale wynika to z tego, że szkolę się w obsłudze AI, konkretnie w generowaniu oraz tłumaczeniu napisów, bo chciałbym, aby wszystkie moje filmy posiadały napisy. Dlatego też jest mały zastój, ale pomału rozgryzam temat i myślę, że będzie dobrze. Ten film jako pierwszy w dniu premiery będzie miał dostępne napisy w języku polskim, angielskim oraz węgierskim. Tak więc mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Pierwszą pozycję, którą chciałbym omówić w tym tygodniu, to jest Bunito. Taka gra platformowa. Zrobiona w Skorpionie. Nie jest to zaprogramowana pozycja, to jest za pomocą takiego narzędzia do robienia gier. Wygląda to fajnie. Animacja spoko, podoba mi się. Niestety nie ma wersji demo, a przynajmniej ja nie znalazłem wersji demo. Tak więc nie jestem w stanie tej gry przetestować. Ale być może skuszę się na pełną wersję, zobaczymy. Działa to na układach AGA, czyli Amiga 1200 4000 CD32. Wymagania są dosyć spore, to znaczy około 2 MB chipu plus MB pastu. No jest to podyktowane tym, że gra została skonstruowana na engine Skorpiona. Ale ktoś tutaj się naprawdę do tego przyłożył, tak przynajmniej widać, można wywnioskować po tych krótkich animacjach. Jest nowa wersja Picasso 9.6 sterownika do kart graficznych. W tej chwili jedyny rozwijany na amigowym rynku. Pojawiły się aktualizacje do kart graficznych CyberVision oraz IMS G300. Nie mam pojęcia, co to za karta graficzna, nigdy o niej nie słyszałem. Jest jeszcze ET4000, też nic mi to nie mówi. Ale są nowe sterowniki do kart Voodoo Banshee, Voodoo 3, Voodoo 4 i Voodoo 5. To już mi zdecydowanie więcej mówi. Fajnie, że to się rozwija. Jest to wersja 3.5.0. Ja niestety nie jestem użytkownikiem legalnym tego zestawu, ponieważ pan z Individual Jens dał mi bana za to, że zareklamowałem niedziałającą kartę. Zostałem wyklęty na wieki, ale być może wy macie więcej szczęścia i będziecie w stanie legalnie używać tego pakietu, co oczywiście polecam. Jest nowa wersja Jompa 1.05. Tydzień temu testowałem 1.02. Bardzo mnie to cieszy, że autor dba o swój program, że autor go rozwija. Za chwilę zobaczymy, co się pozmieniało, jak to w tej chwili działa. No i mamy pierwszy problem. Amiga 2000 z Kickstartem 3.1.4 Hyperionu. Wersja brytyjska JOMP nie działa. Nie mam pojęcia dlaczego. Mam oryginalny zasilacz z Amigi 2000 z worka J300 ustawiona odpowiednio. No ale JOMP krzyczy, że komputer jest uruchomiony w trybie NTSC. Z ciekawości sprawdźmy, jak to faktycznie wygląda. Żeby nie było, że źle wykonuję testy. Albo niedbale. Mam nagrany odcinek ze składania tej Amigi 2000. Nie jest jeszcze zmontowany. To będzie dosyć długi odcinek. Tam się naprawdę dużo działo. No to zerknijmy, co my tu mamy. Display. A jest ustawione na NTSC, patrzcie. No. A ciekawe dlaczego.
No to zobaczmy, czy jąb nam wystartuje teraz. Gra się ładuje. Nie mam niestety tutaj jeszcze kabla z dźwiękiem podłączonego. Nie jest zamontowany, więc dźwięku nie będzie. Jest to Amiga 2000 z procesorem 0.30. 64 MB. Gramy oczywiście z dyskietki. No tego nie było, tego świecącego i świecących pól. O matko, ale to strasznie wygląda. Coś tu jest nie tak. Tak to nie powinno wyglądać. No zdecydowanie nie. Przełączymy się na Amigę 4000. Ja chcę w tą grę grać. To tak nie może być, że nie działa. Musi działać. Tutaj wygląda to dobrze. Zdecydowanie lepiej niż na Amidze 2000. Ciekawe, co tam się wydarzyło, że nie chce to działać. Ostatnio marudziłem i narzekałem, że nie da się wyjść z gry. Sprawdźmy, czy się teraz da. No nadal się nie da. Wciskam wszystko, co tylko się da. Niestety nie da się wyjść z gry. Dramat. Niedobrze. No ale nic. Lecimy dalej. Na Minecie pojawiła się kolejna wersja programu Go Shell. Kolejna już. Ale jakoś nie testowałem tego głębiej. Do programu dołączone są prepsy. Wykorzystałem to, żeby oczywiście się przełączyć na wyświetlanie na karcie graficznej. I cóż ten program robi? Ja nie chcę, żeby się promował. Mamy w ten sposób oto wyświetlonego shella. Czy to jest przydatne? No jest to ciekawe rozwiązanie na pewno. Otwiera nam się osobny ekran. Ojoj, dragowanie działa. Ale wypas. No. Dobrze to wygląda. Działa nam King Kong. Podoba mi się to. Myślę, że program zagości na dłużej na mojej Amidze. I to nie tylko na tej 4000, ale będę go musiał sobie dograć również na pozostałe jednostki. Jak z tego wyjść? Close. Następny program, właściwie kobyła, bo archiwum zajmuje prawie 9 MB. To jest program VAT. On służy do testowania układów Amigi, takiego bardzo kompleksowego. Można sobie zobaczyć praktycznie wszystko. Jest. CPU. To cóż nam on tutaj ciekawego powie. 0,60 FF found, ref 6,
No i to jest ważna informacja. Pokazuje nam, w jakiej rewizji jest nasz procesor, ale to zapewne działa tylko i wyłącznie z procesorem 68060. Inne nie mają sobie zaszytej tej informacji MMU. I to mi się podoba. Nawet chyba możemy prędkość procesora sprawdzić. 66 MIPSów. SysSped pokazuje 130. Jest ciekawe, kto tutaj bajki pisze. Instrukcje. Start adres. Aha, możemy sobie wpisać. List memory. No, fajna funkcja. 120, bo on to w bajtach podaje. A bajt, megabajt to nie jest 1000 kilobajtów, tylko 1024. Dlatego te cyfry są dużo większe niż mi się wydawało. To jest all memory. No to sprawdźmy. Czy coś więcej nam się tutaj pokaże? Aha, w ten sposób. Dobrze. No więc myślę, że coś takiego warto jest mieć. Ale podejrzewam, że test tej pamięci będzie trwał zdecydowanie zbyt długo, niż bym chciał. Czy to się da przerwać? Da się. No ale może przetestujmy sobie jakiś mniejszy obszar. Test all memory, no toż dajmy mu ten chip RAM. Czy będzie szybciej? No obawiam się, że będzie równie wolno. Moja Amiga się nie wiesza, więc zakładam, że pamięć jest sprawna, ale już poza kamerami sprawdzę sobie, jak to działa. 11 styczeń, zegar wykryty, działa prawidłowo. No musi działać prawidłowo, niedawno wymieniałem baterię. Tak, już pamiętam, żeby nie klikać na Escape. Dobrze, tutaj jest dół z tą wtyczką. Tutaj mam. Jest, działa. Lewo, prawo, góra, dół. Fire jest. Myszkę mamy jeden, drugi. Działa. Serial port. Myślę, że ten program może być bardzo przydatny. Jest to kombajn potężny, zajmuje mnóstwo miejsca i wydaje mi się, że zagości na moim dysku twardym. Pojawiły się również aktualizacje dwóch programów, StartWin oraz Red Pill Game Creator. Obydwa programy były omawiane tydzień temu i mi się wydaje, że nie ma sensu wracać do tego, bo w tym tygodniu przynajmniej, bo zmiany są naprawdę kosmetyczne. Nic więcej się tu nie pojawiło. Na sam koniec chciałem omówić jeszcze jeden program z zeszłego tygodnia. Amiga Chat GPT. Podyskutowałem z autorem na temat moich problemów. Okazało się, że problemem był nie program, ale mój klucz API. Autor podesłał mi swój testowy na tydzień, wygenerował dla mnie. Wymień modele wyprodukowanych Amig.
Opowiedz mi o Amidze 4000. Nie wiem, czy to jest spowodowane Amigą, czy problemami z moim łączem internetowym. No i to tyle w tym tygodniu, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Do następnego. Hej.